Jest środa, 12 marca, a ja jestem w Schöningen, w północnych Niemczech, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Magdeburgiem a Braunschweigiem. Przyjechałem tu właśnie z Magdeburga nad tym oto rumaku, aby odwiedzić małe, ale bardzo ładne Muzeum Paleolitu. O, właśnie to. Oprócz muzeum znajduje się tutaj restauracja, miejsce zabaw dla dzieci oraz pole do trenowania rzutów oszczepami. Dwa ostatnie najwyraźniej znajdują się w tym samym miejscu, co może nasuwać nam pewne pytania co do stanu przepisów BHP w Niemczech. No cóż. Głównym eksponatem muzeum są właśnie drewniane oszczepy, pochodzące sprzed 300 tysięcy lat. Znaleziono je w latach 90. w pobliskiej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Kopalnia już nie działa, pozostała po niej platforma widokowa. Jeśli ktoś lubi klimaty post-apo, zardzewiałe maszyny oraz zniszczony krajobraz, to na pewno przypadnie mu to do gustu. W samym muzeum trafiłem niestety na informację, że filmy i zdjęcia mogę robić tylko dla użytku prywatnego. Wiele muzeów wprowadza takie ograniczenia i moim zdaniem to zła decyzja, ale uszanuję ją. W tym krótkim filmiku posłużę się tym, co muzeum samo udostępniło w internecie. W sumie między 1994 a 1999 rokiem znaleziono tutaj 8 oszczepów wykonanych z drzewa świerkowego i sosnowego, kilka pomniejszych zaostrzonych patyków oraz resztki dzikich koni, które być może były ofiarami tej nowej, przełomowej technologii znanej jako ostry patyk, którym można rzucać. Oszczepy zostały zaostrzone z obu stron, ale nie są symetryczne. Ich środek ciężkości przesunięty jest w okolice 1/3 długości od jednego z końców, podobnie jak ma to miejsce w przypadku współczesnych oszczepów sportowych, co może sugerować, że ostrzenie z obu stron było przemyślanym zabiegiem, którego celem było osiągnięcie takiego właśnie efektu. Również ich wymiary przypominają wymiary współczesnych sportowych oszczepów. 4 kompletne znaleziska mają od 184 do 220 cm długości, a 5, wyjątkowo długi i ciężki, ma 2,53 cm. Ich średnice mają od 2,9 do 4,7 cm i gdy zostały wykonane, te oszczepy, mogły ważyć pomiędzy 0,6 a 1 kg, ale to ostatnie to już tylko moja własna estymacja. Zgodnie z informacjami, jakie znalazłem w muzeum, zakłada się, że takim oszczepem jego właściciel mógł rzucać nawet na odległość 30 metrów, ale najbardziej efektywne były na dystansie do 5 metrów. Może wydawać nam się to niewiele, ale wciąż jest to odległość, przy której taki pasący się na polanie koń mógł myśleć, że jest bezpieczny. No bo co może zrobić taka łysa małpa, która chciałaby go upolować? Rzuci się do biegu, prawda? A przecież koń jest szybszy. A tu surprise. Koń może być szybszy od łysej małpy, ale nie będzie szybszy od rzuconego oszczepu. W Schöningen nie znaleziono szczątków ludzkich, jednakże mamy dobre podejrzenia, kim byli właściciele odnalezionych oszczepów. W muzeum znajduje się figura realistycznych rozmiarów wczesnego człowieka z gatunku Homo heidelbergensis, który mógł żyć na tych terenach 300 tysięcy lat temu. Dano mu do ręki czaszkę dzikiego konia, na którego mógł polować i nazwano go Hamletem. Homo heidelbergensis to bezpośredni przodkowie neandertalczyków. Wydaje się, że byli od nich trochę mniejsi, ale do tej pory nie udało się znaleźć kompletnego szkieletu. Wiemy, że mieli trochę mniejsze puszki mózgowe w okolicach 1100 do 1200 cm3, a więc mniejsze zarówno od współczesnych ludzi, jak i od neandertalczyków, ale tylko trochę. Mieli też trochę mniej wyraźne wały nadoczodołowe i mniejsze nosy. Podobnie jak Homo neanderthalensis, a inaczej niż Homo sapiens, nie mieli podbródków, a ich klatka piersiowa była szersza i bardziej baryłkowata, z braku lepszego słowa. Jeśli przyszło Wam do głowy pytanie, dlaczego te dwie nazwy gatunków są takie trudne, Homo heidelbergensis oraz Homo neanderthalensis, odpowiedź jest prosta, bo są niemieckie. Heidelbergensis pochodzi od miasta Heidelberg w środkowo-zachodnich Niemczech, w pobliżu którego w 1907 roku odkryto żuchwę należącą do przedstawiciela tego gatunku. Neanderthalensis z kolei pochodzi od nazwy doliny Neander, po niemiecku Neandertal, w pobliżu Kolonii, gdzie w 1856 roku znaleziono pierwsze neandertalskie szczątki, które faktycznie zidentyfikowano jako szczątki prehistorycznego gatunku człowieka. Wiemy obecnie o kilku wcześniejszych neandertalskich znaleziskach, ale ich odkrywcy nie zdawali sobie sprawy, co znaleźli.
W XX wieku w Niemczech znaleziono jeszcze dużo więcej szczątków jednego i drugiego gatunku. Zwłaszcza fakt, iż Homo heidelbergensis występowali tak daleko na północy Europy w czasach, gdy klimat był chłodniejszy niż obecnie, mówi nam coś o ich zdolnościach umysłowych. A nawet gdyby klimat był podobny co teraz, nawet obecnie w marcu w północnych Niemczech wcale nie jest fajnie. Zmarłem na tej wycieczce. W każdym razie na pewno potrafili rozpalać ogień, musieli umieć tworzyć koce i ubrania ze skór upolowanych zwierząt oraz, jak możemy wnioskować z faktu odkrycia oszczepów, potrafili komunikować się na tyle dobrze, by prowadzić zorganizowane, efektywne polowania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o muzeum. Samo Schöningen to małe, trochę senne miasteczko na skraju Parku Narodowego. Myślę, że warto tu przyjechać na weekend lub krótki urlop. Oprócz Paleomuzeum oraz postapokaliptycznej platformy widokowej można tu również zwiedzić pomnik dawnej granicy NRD i RFN. Pomnik składa się z małej budki, przypominającej trochę budkę strażnika granicznego, w której znajdziecie infografiki i zdjęcia z okresu podziału Niemiec oraz z linii zasieków. Patrzysz w prawo, zasieki. Patrzysz w lewo, przystanek autobusowy. Wsiadasz na rower i środkiem jedziesz dalej. Nikt cię nie zatrzymuje, mimo iż jeszcze 36 lat temu była tu jedna z najbardziej strzeżonych granic w Europie. Sprawia to trochę wrażenie, jakby wszystkie granice były tylko w ludzkich głowach.